Zaczep. Jest pierwsza ryba. Jest. Siedzi, piękny jest. Piękna ryba. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na zupełnie nowej wodzie. Sam tutaj jeszcze nie wędkowałem. Mam do przejścia blisko 8 km do obłowienia, także chciałbym podzielić to na kilka odcinków. Cóż, sam jestem ciekawy, co ta woda nam pokaże. Mam nadzieję, że Was też to zainteresuje. Tutaj zaznaczyłem odcinki, na których chciałem się skupić najbardziej w tym sezonie. No, wygląda to dość ciekawie. Więc co, daję sobie czas do końca roku na jako takie w miarę poznanie tej wody, ale trzeba pamiętać, że taka rzeka o każdej porze roku zachowuje się zupełnie inaczej, dlatego jeszcze setki godzin wędkowania przede mną i dziesiątki zerwanych gum, ale myślę, że się to opłaci. Dzisiaj nie nastawiałbym się na jakieś grube brania. Chciałbym poświęcić kilka wypadów na poznanie tej rzeki, na wytypowanie jakichś ciekawych miejscówek. Ważne też jest zobaczyć, gdzie ta woda jest płytsza, gdzie głębsza. No i wtedy będziemy obierać jakieś taktyki na pewno. No ale na razie trzeba troszkę porzucać, poznać tą wodę. Może przy okazji coś wpadnie. No i co, widzimy się na bieżąco, będę Wam pokazywał jakieś ciekawsze miejsca. Też myślę, że nie ma co spędzać dużo czasu na jednej miejscówce, no bo jest naprawdę spory kawał wody do obłowienia. Także idziemy i szukamy drapieżnika, tak? Widzimy się niebawem. Myślę, że zdecydowanie trzeba większą łówkę założyć, bo jest bardzo głęboko. Jest. Spadł. Siedzi. Jest pierwsza ryba. Wow. No niestety uciekł pod całym podbierakiem. Trudno. Kolejna miejscówka. Tutaj warto obłowić tą całą linię brzegową, bo jest ładny dostęp i spróbujemy też wrzucić przynętę tam pod tamte drzewka wszystkie. Coś tam idzie.
Za tą przynętą chyba. Mi się wydaje. Tak, jakby coś poszło. Rzucimy jeszcze raz, zobaczymy. Jest. No nie wierzę. To ładne branie. Łowiąc na rzekach zawsze warto obłowić wzdłuż brzegów. Nie jest jakaś złota reguła, ale bardzo, bardzo często się zdarza, że właśnie tam szczupak siedzi i czeka na swoją ofiarę. No jest to dość logiczne. No wiadomo, przy brzegach ten nurt jest zawsze słabszy. Także szczupak nie marnuje swojej energii, może sobie w spokoju czekać na swoją ofiarę, tak? Siedzi, piękny jest. Piękna ryba. Dobra. Piękny jesteś. Jest pierwsza rybka z nowej wody, ale tuściutka. Piękny. Spokojnie. A już odgryzł ogon. Ale silna. Zobaczcie się, karczyku. Masakra. Strasznie wielgachny. Ale agresywny. No 80. To jest 80. Jeszcze chwileczkę wytrzymaj, spokojnie. Już Cię wypuszczam. Poprzednio łowiłem na główkach 12 do 15 gram, ale widzieliście, że straciłem już ze 3 ryby. Bardzo mizerne brania. Teraz założyłem dużo cięższą główkę, bo aż 25 gram, ale pozwoliło mi to bardziej agresywnie prowadzić przynętę. I uderzył na taki na taką białą Cleo, która została mi jeszcze z filmiku, w którym robiliśmy eksperyment na temat kolorów i pracy przynęty. Tutaj macie link, możecie zobaczyć. A ja co? Założyłem drugą taką, bo niestety w tamtej nie przetrwał ogon. I lecimy dalej. Do zobaczenia. Takie są właśnie uroki rzek. Zwłaszcza jeśli nie znamy tej wody. No ale trudno.
zaczep. To konkretny. Także ta woda zapowiada się dosyć ciekawie. Widać, że rzeka ma potencjał, że jest ryba. Jestem pewny, że jest tutaj coś większego. Chciałbym to na pewno sprawdzić razem z Wami, ale to zależy od Was, czy chcecie takie coś oglądać. Także dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będzie się Wam podobało, to zrobimy kilkuodcinkową serię właśnie z tej wody. Pozdrawiam, cześć.